Partnerem odcinka jest polski producent kosmetyków marki Bielenda. Dobro jutro, dzień dobry Państwu. Doprawdy trudno wyobrazić sobie piękniejsze miejsce na czarnogórskie powitanie. Wczoraj, a więc w poprzednim odcinku, przekroczyliśmy masyw gór Durmitor. I kiedy zaczynaliśmy wkraczać w owe góry, byliśmy nad rzeką Piwą, a teraz jesteśmy nad drugą rzeką, ponieważ ów masyw leży niejako w widłach dwóch rzek. Zatem z tamtej strony mamy Piwę, a z tej strony mamy Tarę. Tarę, która tworzy tutaj niezwykły kanion. Kanion, który jest najgłębszym kanionem w Europie i jednym z najgłębszych kanionów na całym świecie. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych, nie tylko w Czarnogórze. Oczywiście owa rzeka jest wykorzystywana do raftingu, jest dość trudno dostępna, no bo zobaczcie, tutaj aż tak wysoko nie jest, zważywszy na miejscowe kanionowe możliwości. To zaczyna się tam, mówię o tej głębi. Ale nawet z tej wysokości, kiedy ta rzeka wydaje się maleńką wstążeczką, wygląda absolutnie przecudnie. Zatem Tara, a z tamtej strony Piwa. Co ciekawe, owe rzeki się łączą i potem zamieniają się w Drinę. Drina wpada do Sawy, Sawa wpada do Dunaju. Jesteśmy teoretycznie bardzo blisko Adriatyku, więc mogłoby się wydawać, że to jest część zlewiska Morza Adriatyckiego. Tymczasem, gdzie wpada Dunaj? Do Morza Czarnego. Więc to, co tutaj płynie w tamtą stronę, wpadnie gdzieś deltą Dunaju w Rumunii do Morza Czarnego. Morze Czarne daleko, Tara i okolica blisko. Teraz trzeba przyjrzeć się temu, na czym stoimy, dzięki czemu ową nitkę Tary możemy podziwiać w dole. Cudowny most, swego czasu najwyższy most w Europie. Jego wysokość to około 170 metrów, długość to 366 metrów. Zaczęto go wznosić w roku 1937, a skończono w roku 1940. Architekt Mijat Trojanowicz odpowiada za to cudo. 5 przęseł o niezwykle ażurowej konstrukcji. To było wówczas naprawdę inżynieryjne wyzwanie. Ale wkrótce po tym, jak ów most oddano do użytku, w Jugosławii wybuchła wojna. Jugosławia została zaatakowana przez Niemców i przez Włochów. To jest bardzo ważna, strategiczna przeprawa. Mamy góry, nie ma wiele dróg, no więc ten most był niezwykle ważny. I chodziło o to partyzantom, którzy się tu od razu w górach pojawili, partyzantom Tity, by ów most zniszczyć, by zakłócić ten ciąg komunikacyjny. Ale chodziło im również o to, by przerwać ten ciąg, a nie niszczyć całkowicie mostu, no bo dobrze wiedzieli, że jest to cudo. Na szczęście wśród nich był inżynier Lazar Jałkowicz i on podpowiedział, aby ładunki wybuchowe podłożyć w tym miejscu. Widzicie, ten fragment tu różni się od reszty, bo on jest zaraz po wojnie odbudowany. No oczywiście most był strzeżony pilnie przez posterunki niemieckie i włoskie, ale partyzantom udało się ową podstawę mostu uszkodzić na tyle, że zakłóciło to całkowicie bardzo ważny ciąg komunikacyjny. Wszakże ów Lazar Jałkowicz
został pojmany. Nie przez Niemców, nie przez Włochów. Został on pojmany przez czetników. No, czetnicy to były regularne oddziały będące w gestii rządu królewskiego w Londynie, regularne oddziały serbskie. No i teoretycznie ich zadaniem była walka z okupantem, ale walczyli oni również z partyzantką komunistyczną. No wiecie, tutaj się wszyscy bili ze wszystkimi. W związku z tym ów pochwycony przez czetników Lazar Jałkowicz został stracony właśnie tutaj, w tym miejscu. Cóż za rechot historii. Jego pradziadek został w tym samym miejscu stracony przez Turków. Jeśli chcecie zobaczyć fabularną historię owego mostu i jego wysadzenia, to polecam wam film, jugosłowiański film z roku 1969 pod tytułem Most. Wspaniałe kino, wojenne, ale jakby westernowe. Oczywiście doskonała jest Sutjeska, Bitwa nad Neretwą, Walter broni Sarajewa, ale Most to jest chyba mój ulubiony film jugosłowiański, wojenny. Tutaj, gdzie teraz stoję, był posterunek z jednej strony mostu i z drugiej niemiecki. Film się zaczyna, jak niemiecki oficer właśnie tutaj lornetuje okolice. Doskonały film. I teraz właśnie tutaj jestem, a ten film oglądałem wiele razy. Miasteczko o nazwie Plewlia. Dziś niepozorne, niecałe 20 000 mieszkańców, leżało na naszej trasie i postanowiłem się tu zatrzymać z bardzo ważnego powodu. Otóż, kiedy Turcy opanowali te tereny, to utworzyli tak zwane sandżaki. Sandżak to turecka dawna jednostka podziału administracyjnego. I ów sandżak hercegowiński miał najpierw swoją stolicę w Foczy, dzisiaj w Bośni i Hercegowinie. Następnie ową stolicę przeniesiono właśnie tu. Ale w roku 1833 miasto strawił pożar, a że było w większości drewniane, więc już się po tej tragedii nie podniosło. Potem stolicę Sandżaku przeniesiono do Mostaru. Dzisiaj Mostar to klasyczny cel wycieczek ludzi z całego świata. Piękne miasto, ale i tutaj coś niezwykłego zostało. To jest mianowicie meczet Husejna Paszy z XVI wieku. Kamienny, więc zachowany przy tym meczecie, jak to w dawnym tureckim mieście Sahat Kula, czyli wieża zegarowa. No a to jest współczesna część miasta, deptak, no i tam właśnie idziemy tradycyjnie napić się kawy. Ów zabytkowy meczet nie jest jedyną muzułmańską świątynią w mieście, bowiem mieszkają tu również boszniacy, czyli muzułmanie. Inni mieszkańcy chodzą do innych świątyń, do cerkwi prawosławnych, ale żeby to nie było zbyt proste, ci, co chodzą do owych cerkwi i mówią tym samym językiem, no zresztą boszniacy też w zasadzie mówią tym samym, co ci, co chodzą do cerkwi, odczuwają związek z etnosem serbskim albo z etnosem czarnogórskim, albo też z jednym i z drugim. Tu nic nie jest proste. Zresztą w referendum w roku 2006 55,5% bodajże procent mieszkańców Czarnogóry opowiedziało się za wyjściem z Federacji Serbsko-Czarnogórskiej i utworzeniem niepodległego państwa. No więc nawet gdyby ta federacja istniała, to bylibyśmy tutaj, tak w Czarnogórze, ale w państwie federacyjnym. A tak jesteśmy w Czarnogórze jako państwie. Ale niezależnie od tych wszystkich niuansów i meandrów, kawa wszędzie na Bałkanach jest po prostu wyśmienita. Wszystko jedno, czy z dżezwy, czy parzona w ekspresie.
Wyjechaliśmy z miasteczka boczną drogą i jesteśmy parę kilometrów od granicy z Serbią. Uczyniliśmy to specjalnie, no bo skoro pokazywaliśmy zabytkowy meczet z XVI wieku, to teraz zobaczmy monastyr z wieku XVI. On pierwotnie stał trochę w innym miejscu, ale spiętrzali rzekę, o rzece jeszcze będzie, i przeniesiono go tutaj w nienaruszonej formie. To jest świątynia prawosławna Serbskiej Cerkwi Prawosławnej pod wezwaniem świętego Mikołaja. Takie oto cudowne maleństwo, a święty Mikołaj nad wejściem. XVI stulecie, a więc świątynia malutka, ale zarówno zewnętrze, jak i wnętrze oryginalne, przeniesione całkowicie. A więc mamy oryginalne freski, oryginalną polichromię, mamy również oryginalny ikonostas. Miejsce to jest dlatego niezwykle ważne dla wyznawców prawosławia, że kilka lat spędził tutaj święty Wasyl Ostrogski Cudotwórca w monastyrze Ostrog. Wcześniej, w poprzednich odcinkach naszych czarnogórskich również byliśmy. Jak widzicie, jest to program nie tylko o jedzeniu, również o duchowości. Kolejny monumentalny czarnogórski górski widok i kolejna monumentalna tutejsza rzeka, Czechotina. Nie jest ona popularna wśród turystów, nawet nic o tym w przewodniku nie ma. A to jest miejsce przecudne. To są jej naturalne meandry. Ona tam kawałek dalej jest spiętrzona i dlatego ów monastyr musiał być przeniesiony. Ale tutaj to wszystko stworzyła przyroda. Czechotina wpada bezpośrednio do Driny, no więc jest fragmentem zlewiska Morza Czarnego. To wygląda trochę tak jak ta sosna w Pieninach, słynna, obfotografowana ze wszystkich stron, która ostatnio ucierpiała od pioruna. Ta chyba nie ucierpiała, no ale to wszystko, ta cała kompozycja to jest po prostu magia. Magia tutejszych gór. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą, to skrajna północ, jeśli chodzi o czarnogórskie umiejscowienie. No dalej na północ w Czarnogórze pojechać się nie da, a teraz jedziemy dokładnie w przeciwną stronę. Jedziemy na południe. Naszym celem jest Cetynia. Cetynie, mówiąc po miejscowemu, ale to miasto ma swoją polską nazwę. Cetynia, nie mylić z Cedynią. To jest miasto bardzo ważne, no ale będę o nim opowiadał, jak tam dojedziemy. Tak naprawdę będziemy jechać dość długo, no 2 godziny z okładem, mimo że to jest tylko 169 km w tej chwili, no ale drogi są kręte, drogi są górskie, nie są poprowadzone tak wprost, tylko omijają górskie pasma, ale trzeba przyznać, że nie tylko zresztą na tych głównych drogach nawierzchnia w Czarnogórze jest doskonała. Jesteśmy w miejscowości Mojkowac, bardzo blisko tak naprawdę leżącej od miejsca, w którym dzisiaj zaczynaliśmy program, od mostu na Tarze. Ale ta najkrótsza droga przez góry była z nieznanych nam powodów w jednym miejscu zamknięta, tak przynajmniej pokazywały mapy internetowe. No więc pojechaliśmy dookoła, pod ową granicę z Serbią, zatoczyliśmy koło i trafiliśmy do restauracji Most. No, dzisiaj dużo mostów, no ale tutaj jest dużo mostów. Restauracja nie przy głównej drodze, zjechaliśmy z 300 metrów, więc jest to lokal dla miejscowych. W związku z tym mam monumentalne miejscowe dania. Zobaczcie. No, kilka już znacie. Karadżordziewa sznicla. Nie powiem wam, kto to zamówił. Zobaczcie, jaki petong ogromny. Wielka rzecz. To jest dżigerica, cielęca wątróbka.
Prosiliśmy, by była tylko cak zrobiona i zdaje się, tak właśnie jest. Nie jest przepieczona, idealna. W zasadzie można ją kroić widelcem. A zobaczcie tutaj. Jako człowiek rozsądny dietetycznie, bo to ja zamówiłem, wziąłem kuwaną jagnietinę, czyli gotowana jagnięcina, na leszo zrobiona. No widzicie, nie kłamałem w odcinkach poprzednich. To jest miejscowy sposób robienia dobrego mięsa. Do tego ziemniaki z kajmakiem i papryki. Papryki, które były wcześniej podpieczone, następnie zalane taką octową lekko zaprawą, świeży czosnek na wierzchu. No i to jest właśnie to, czego chciałem. Ja wiem, tutaj zważywszy na jakość wielu rzeczy, również mięsa, podagra może być dość powszechną dolegliwością. No dobra, wrócę do Dalmacji, będę jadł jarzyny, ale to, zobaczcie, przerośnięta jagnięcina, ta rąbanka gotowana. To jest właśnie istota górskiej kuchni. Wątróbka, nie moja, ale łuszczknę. Cudo. Jeszcze to. Jaka papryka. To nie jest papryka z octu, ona jest tylko muśnięta. Lekko pikantna. Bardzo naczosnkowana. No i jeszcze kajmaczek. O, tu się topi na ziemniakach. To jest komplet. W miejscowości Mojkowac w czasie I wojny światowej siły czarnogórskie zatrzymały armię austro-węgierską, ale w karcie tutaj też był beczki od rezak, czyli Wiener Schnitzel. Ale Wiener Schnitzla najemy się u bram Wiednia. Tutaj trzeba jeść to właśnie. Kuwana jagnietina. Przed Podgoricą złapaliśmy całkiem spory kawałek autostrady. Jeszcze nią nigdy nie jechałem. Nie dlatego, że jest nowa, a jest raczej nowa, ale dlatego, że nigdy od tej strony nie jechałem do Podgoricy. Jest to autostrada, więc droga niezwykle wygodna, jak na tutejsze kręte górskie warunki, ale i tak za bardzo nie można się rozwinąć, gdyż jest ograniczenie do 100. Prawie cały czas tunele. Tylu tuneli to nawet w Alpach nie widziałem jeszcze nigdy. No ale jedziemy sobie wygodnie. W Podgoricy może być korek, a potem Cetynia. Moi drodzy, do Cetyni mamy 8 minut, ale właśnie w tym miejscu stoimy już od 1,5 godziny. Wjazd do miasta jest zablokowany, jakiś protest. No i właśnie tak tutaj stoimy. Trochę wyjechaliśmy za samochód policyjny, po prostu na parking i byliśmy napić się czegoś zimnego. No i czekamy, aż ruszymy. Co będzie dalej? Nie mam pojęcia. Jak widzicie, po świetle słońce już nisko. Ale może jeszcze dzisiaj uda się coś pokazać. 8 minut. Normalnie to bym się złościł, ale jesteśmy w Czarnogórze. Tutaj czas płynie zgodnie z zasadą Polako, ne juri se. To nam zresztą powiedział pan policjant. Pytaliśmy się go o objazd, ale objazd bardzo skomplikowany. On mówił, gdzie się spieszycie? Spokojnie, Polako. No i Polako czekamy. No i tyle. No właśnie. Kącik partnerski. Partnerem mniejszego odcinka jest marka Bielenda, czyli polski producent kosmetyków naturalnych najwyższej jakości przeznaczonych do pielęgnacji twarzy i ciała. Od samego początku twórcy marki wierni są zasadzie, że przy produkcji kosmetyków najlepiej sprawdzają się
składniki naturalnego pochodzenia. I taka właśnie jest seria Bielenda Outdoor Challenge, przeznaczona dla mężczyzn aktywnych, czyli takich jak ja. A w dłoni trzymam jednego tejże serii reprezentanta. To jest krem nawilżająco kojący do twarzy, outdoorowy. Krem, który nie tylko koi skórę, nie tylko ją nawilża, nie tylko ją regeneruje, ale co w wypadku kremów przeznaczonych dla mężczyzn niezwykle łatwo się wchłania. Więcej o kosmetykach Bielenda dowiecie się na stronie bielenda.com, a z kodem Makłowicz35 otrzymacie aż 35% rabat na wszystkie kosmetyki z serii Bielenda Outdoor Challenge. Szczegóły w opisie odcinka. Koniec kącika partnerskiego. Oto serce miasta Cetynie, czyli po polsku Cetyni. Tak, to miasto ma swoją polską nazwę, gdyż jest ono najważniejsze z punktu widzenia historii Czarnogóry. To jest bowiem dawna tego kraju stolica. Kraju, który nigdy do końca nie podporządkował się inwazji tureckiej. To był ostatni fragment Bałkanów opanowany przez Turków, ale słowo opanowany czy też podbity należy w tym wypadku wziąć w cudzysłów. No, wielkie, niedostępne góry. I ta zwierzchność turecka bardzo często była li tylko nominalna. Turcy siedzieli w kilku głównych twierdzach, a całą resztą rządzili władycy. Czarnogórcy to górale i te plemiona górskie najpierw wybierały swoich wodzów, a potem zwyczajowo każdy metropolita prawosławny Cetynie właśnie zostawał władyką kraju. No i to była stolica księstwa, ale od roku 1910 była to również stolica królestwa. To jest duchowe serce Czarnogóry. No i właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Księstwo, a potem Królestwo Czarnogóry utrzymywało stosunki dyplomatyczne z wieloma państwami. Zatem mamy tutaj historyczne budynki, w których były przedstawicielstwa, ambasady albo poselstwa różnych państw. No, siedzimy na terenie dawnego poselstwa Królestwa Bułgarii. To jest ten budynek, a to jest jego ogród. I jesteśmy oczywiście w restauracji. Nazywa się ona Gradzka. No i przede mną, tak, to jest śniadanie. Ale najpierw słów parę o tym, dlaczego w Cetyni nie zjedliśmy wczoraj kolacji. Przyjechaliśmy późno, blokada drogi. Otóż doszło tutaj do 2 strzelanin. Ta ostatnia miała miejsce w Nowy Rok tego roku. Zginęło 12 osób, również dzieci. Facet pokłócił się z kimś w knajpie, poszedł po broń, wrócił, zastrzelił tego, z kim się kłócił, zastrzelił inne przypadkowe osoby, również na ulicy, również zginęły dzieci. I ludzie zaczęli domagać się wyjaśnień. No, ten człowiek był znany policji, bo był znany z brutalnego zachowania. Skąd miał broń? No i pytań zawieszonych w powietrzu jest wiele, a odpowiedzi nie ma. Stąd blokady. Głównie młodzi ludzie, głównie studenci codziennie blokują wjazd do Cetyni, tak że nie da się tutaj dostać. I będą blokować dopóki nie uzyskają odpowiedzi. Można nie zjeść kolacji, jeśli ma się takie śniadanie. No to jest gigant. To jest naprawdę gigant. Jaja na oko 4. Normalnie podają tutaj 3. Z reguły to jest norma. 3 jaja na oko. Tu 4. Do tego niegłuszka kobasica, czyli taka
kiełbasa z wioski Niegórz, która słynie z wędlin, również z prosciutto. Do tego slanina, czyli bekon. Kiełbasa wyborna. I jeszcze coś. Pryganice albo też usztipci, czyli rodzaj takich wytrawnych ponczuszków podawanych na ciepło, które jada się tu na śniadanie albo z serem, albo z miodem. W tym wypadku mamy do tego coś, co nazywa się kisela pawlaka, czyli kwaśna śmietana, ale jest to taka śmietana, sami widzicie, jaką ma konsystencję. Jest to taka śmietana, którą można łyżką brać, w ogóle stoi. Konsystencja stała całkowicie. Ciepłe, świetne, kaloryczne niezwykle, ale przed nami jeszcze trochę chodzenia i zwiedzania. Slanina. To jest śniadanie historyczne, tradycyjne, w historycznym miejscu. Oto dawny pałac Nikoli Petrowicza, pierwszego, a zarazem ostatniego króla Czarnogóry. Zasiadł on na tronie jako 19-latek i nie jako król, a jako książę. Jego młodość i początki panowania upłynęły na nieustannych walkach z Turkami i walkach o uznanie Czarnogóry za państwo, co w końcu nastąpiło w roku 1878 na Kongresie Berlińskim. Mikołaj marzył o zjednoczeniu Czarnogóry i Serbii, ale oczywiście widział się na tronie tego zjednoczonego państwa. No, chciał być królem. W związku z tym sprzymierzył się z Austro-Węgrami i dzięki ich pomocy, jak już wspominałem, w roku 1910 został królem. Marzył o jedności terytorialnej z Serbią, ale tak naprawdę wówczas Czarnogóra ówczesna i Serbia nie miały nawet wspólnej granicy, bowiem Sandżak Nowopazarski został wraz z Bośnią i Hercegowiną zajęty przez Austro-Węgry, więc nie było bezpośredniej łączności. Tak czy inaczej, owe plany całkowicie wzięły w łeb w roku 1914, kiedy to Gavrilo Princip zastrzelił arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, wybuchła I wojna światowa i Serbia oraz Czarnogóra stanęły po przeciwnej stronie frontu co Austro-Węgry. Oto dawna ambasada Serbii, ambasada albo też poselstwo. No i ten budynek pełnił swoją funkcję do końca I wojny światowej, bowiem potem Mikołaj został zdetronizowany, a Czarnogóra weszła w skład nowo powstałego państwa. Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przekształconego potem w Jugosławię. Bez wątpienia najokazalej prezentuje się niegdysiejsza siedziba poselstwa austro-węgierskiego. No, to jest wynik tego, o czym mówiłem, czyli związków Mikołaja i Czarnogóry z Austro-Węgrami i chęci do zjednoczenia Czarnogóry i Serbii przy pomocy Austro-Węgier. Zresztą król Mikołaj, już król, bawił dość często w Wiedniu. Natrafiłem na jakąś relację, kiedy to nieco zamroczony wiedeńskim winem, razem, zdaje się, z arcyksięciem Rudolfem, kąpali się nago w jednej z sadzawek na Praterze. Wracając do siedziby owego poselstwa, no, było tu wszystko, czego trzeba było ówczesnym dyplomatom. Miejsca do pracy, miejsca do wypoczynku, bo park, w tym parku były korty tenisowe, a tutaj była kaplica. No i nawet te sosny, które przy wejściu rosną, ewidentnie były zasadzone wtedy, kiedy właśnie ten budynek oddano do użytku, no bo są symetrycznie po obu stronach wejścia. No ale cóż, historia. Przyszedł rok 1914
i wszystko się skończyło. Jak już będziecie w Cetyni, to nie zapomnijcie o Parku Narodowym Lowczyn. To przecudny masyw górski, który leży pomiędzy Cetynią a Boką Kotorską, a Adriatykiem. Miejsce wspaniałe widokowo, miejsce naprawdę wysokogórskie. Najwyższy tutejszy szczyt wznosi się na wysokość prawie 1800 metrów. Ale jest to również miejsce niezwykle ważne dla historii i kultury tego kraju. Idę tak tymi schodami, niestety do góry i myślę o różnych rzeczach, byle tylko nie myśleć o tym, ile jeszcze mi schodów do końca zostało. No i wykoncypowałem, że Mikołaj, kąpiąc się w owej sadzawce na praterze, nie mógł być już królem. No bo z tego, co sobie przypominam, kąpał się z arcyksięciem Rudolfem, a ten przecież w 1889 roku w styczniu w Majerlingu zabił Marię Weczerę i odebrał sobie życie. A Mikołaj został królem w 1910, no więc był wtedy księciem. Ale rozumiem teraz też również, dlaczegoż to w Cetyni pani kelnerka, kiedy dowiedziała się, gdzie idziemy, zaproponowała mi tak gigantyczne, gargantuiczne, ogromne śniadanie. To jest tylko mały fragmencik owych schodów. Tutaj wychodzi się schodami, no mniej więcej na, nie Empire State Building, ale 20 piętro jak nic. Piotr II Petrowicz-Niegłusz był jednym z metropolitów Cetyni i jednym z władyków, jednym z owych czarnogórskich teokratycznych władców, ale był też wizjonerem i wybitnym poetą. Jego poemat Górski Wieniec to w dalszym ciągu perła czarnogórskiej literatury. I tutaj postanowił spocząć. Owo mauzoleum projektował Iwan Mesztrowicz, genialny Chorwat, jeden z najwybitniejszych jugosłowiańskich artystów wszechczasów. Owe rzeźby przedstawiające matkę i siostrę Niegłusza wyszły właśnie spod ręki Mesztrowicza, zresztą jak i cały układ tego budynku. Ten styl poznaje się od razu. Spójrzcie na zdobienia i formę owych drzwi. Przyjrzyjcie się tej drugiej rzeźbie, która przedstawia władykę i orła. Ta rzeźba jest ogromna, masywna, ale zarazem niezwykle lekka. Spójrzcie na czystość tej mozaiki, która wieńczy kopułę. To jest właśnie styl Mesztrowicza. Mesztrowicz zaprojektował pomnik Piłsudskiego i go wykonał. No ale przyszła wojna, ten pomnik do Polski nie zdążył przyjechać. Mesztrowicz miał wystawę, oczywiście dawno już nie żyje, ale była jego wystawa we wspaniałym krakowskim MCK-u, w Międzynarodowym Centrum Kultury. Jak będziecie w Splicie, tam jest pracownia Mesztrowicza i mnóstwo rzeźb. To jeden z największych gigantów rzeźby wszechczasów. Więc jest to pretekst, by poznać go lepiej. Z tego wspaniałego miejsca najlepiej widać, dlaczegoż to ów kraj ma tak trafną nazwę. Czarnogóra. No, wszędzie dookoła góry, które widziane z dystansu zdają się właśnie czarne. Jest na horyzoncie jeden błękitny punkcik. To jest Adriatyk, to jest Boka Kotorska. I tam właśnie zmierzamy. Ale to już trochę inna opowieść. To już opowieść do następnego odcinka.